przygotowuję następny odcinek. Tu. A od jutra ruszamy z dachem, tym co jest nade mną. Będziemy go ściągać. Mieliśmy go ściągać wcześniej. Witam 3 osoby, które są. Filtrowanie, dobra, jest. Mieliśmy go ściągać wcześniej, ale nie było czasu, bo jednak okazało się, że czyściliśmy studnię drugą i to nas dobiło, powiem tak. Napiszcie tradycyjnie, czy mnie słychać, widać. Halo, halo. Jurku, jak mnie słyszysz? Witam, witam. Przybywające osoby. Powiem wam, to jest taka godzina, gdzie zaczyna być już coraz chłodniej. Zawsze od 18 zaczyna być już coraz chłodniej. Widać i słychać, dzięki Maniuś. Od 18 już tak drastycznie ta temperatura zaczyna spadać. 19 już jest tak ok. Witam, pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru, dziękujemy. Grzegorz, dzięki. Zobaczcie, składam odcinek tutaj, ale zaraz sobie wyjdziemy na zewnątrz. Odcinek może poczekać. To tak jak u nas. Felix, pozdrawiam Felix. No powiem wam, że już wydaje mi się, ile to? 6-7 tygodni jest non-stop po 40 prawie stopni. Już się przyzwyczailiśmy, już nie rusza to. Jednak to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia się. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Planuje się dzień do rano, po południu nic nie robimy, bo jest zbyt gorąco i wieczorem coś zaczynamy działać. Zresztą widać po psie, bo Scooby tak samo. On rano ma pełno energii, później go nie ma, chowa się gdzieś tam pod łóżko, pod karawan, a dopiero wychodzi i szaleje o godzinie 18-19. Od jutra, nie wiem czy od jutra, bo jutro jedziemy po Maciej, który mi pomoże przy dachu. Przyjeżdża, jutro go odbieramy. Cześć Janek, pozdrawiam. I zaczniemy działać z dachem. Mam wszystko, zobaczcie, przygotowane materiały, płyty OSB na dach, mam membranę, mam te owniki do spawania konstrukcji, mam spawarkę, mam batony, tutaj są batony też, te łaty, tak zwane łaty. Wszystko jest przygotowane. Jakieś tam, ale takie mini rusztowanie, jest drabina, ale to jest tak mały, niski dach, że nie trzeba tu nie wiadomo czego. I od poniedziałku, właściwie od wtorku, bo w poniedziałek dopiero pojedziemy po Macieja, czyli pewnie od wtorku zaczniemy, albo od poniedziałku wieczorem, albo od wtorku zaczniemy działać z tym dachem, ściągać, dospawywać, kłaść płyty, później membranę, na membranę z powrotem łaty i dachówkę z powrotem. A zaczęliśmy działać z drugą studnią, bo był plan, żeby to robić po dachu. Mieliśmy powoli już dach ściągać z Gosią, ale nie ściągaliśmy go, bo się okazało, że studnia doszła do końca i stwierdziliśmy, że lepiej ją teraz wyczyścimy, przygotujemy, bo Maciej ma przyjechać, żeby była już wyczyszczona, nabierała wody. No wyszło idealnie, bo tam ta duża nabiera nam wody ładnie. Nie wiemy, czekamy po prostu na decyzję, czy będziemy dachówkę na prysznicach zakładać. Czekamy, co postanowi Urząd Miasta z tą decyzją. Ja tu już zacząłem, zobaczcie, zacząłem tu rysunki robić, które muszę wymiary dać tutaj, jak to ma wyglądać, powiedzmy, jak ten grill ma wyglądać. To takie, muszę do tego wymiary dać. Grill, mam zdjęcia porobione z drona i to muszę wszystko
porysować, pozaznaczać, co chcemy zrobić. Mniej więcej. O, to jest taki ogólnozarysowy jakby plan. Nie wiem, czy to widać. Że tu będzie taki taras koło basenu, tu będzie namiot wielki, taki namiot ze stolikami, ze scenką, z barem i osobno będzie ten grill, ścieżki, gdzie posadzone drzewka. No taki, to jest ogólnozarysowy plan taki, który muszę wymiary jeszcze do tego dołożyć i damy to do Urzędu Miasta i tyle. Żeby oni pieczątkę dali, zatwierdzili, skasowali nas po prostu, nie wiem ile, 100 euro, 200, 500 euro. Ile tam ta opłata wynosi i będzie, co tam piszecie, Kamil na prysznicach też będzie, aha, to mówię, jeszcze nie wiemy. Szkoda, że od razu z architektem nie zaczynałem. Nie zaczynałem z architektem, ponieważ jakby przy takich budowlach nie ma takiej potrzeby. Ja po prostu wychodzę im naprzeciwko, ponieważ oni, wiadomo, mógłbym się uprzeć, walczyć, ale wychodzę z takiej, wiadomo, lepiej żyć w zgodzie. Ja tu planuję rzeczy, które muszą mieć zgody i nie chcę z nikim walczyć. Jeżeli oni, pomimo że to jest legalnie, wymiarowo, odległość jest od ulicy, no ale skoro adwokat mówi, że jest legalnie, jest to, a później Urząd Miasta do ciebie przychodzi i mówi, ale my i tak chcemy, no to nie było robione nic jakby nielegalnego. To po prostu oni chcą jakby wszystko zatwierdzać i tak, pomimo że jest legalnie, nie złamaliśmy żadnego prawa. Ja nie będę się upierał, że nie. Dobra, robię rysunki, nic mnie to nie kosztuje. Cześć Tomek, witam serdecznie Cię Tomku, pozdrawiamy Anię, rodzinę. Także no, wychodzimy im naprzeciwko, zrobimy im te plany, wyślemy im te plany, nie będziemy z nikim tutaj walczyć. Ja chcę z nimi żyć w zgodzie, zaproszę pewnie ich na grilla jak będzie i wszystko będzie pięknie. No właśnie, adwokat swoje, Kamil swoje, a urząd swoje i stres jest. No, pewnych rzeczy nie da się uniknąć. Jakby człowiek miał kryształową kulę i wiedział, że takie rzeczy będą tak czy tak, no nie ma stresu aż takiego. No jakiś tam stres może był, bo nie wiadomo było tak naprawdę, co oni tam... Ale wychodzi, wszystko jest ok, wszystko było miło i przyjemnie, nie ma... Tak, to jest mała miejscowość. Dokładnie, ja tu się staram zaprzyjaźnić, dokładnie tak jak mówisz, Janek. Ja staram się zaprzyjaźnić z urzędnikami. Z nikim tu nie będę żadnych wojen toczył. Bardziej na zasadzie... I tak to się odbyło. Było miło, przyjemnie, aż się bardzo zdziwiliśmy. Nie było żadnego, wiecie, jakiegoś stresu na tym spotkaniu. Po prostu było tylko, że oni chcą rysunek z wymiarami, dadzą pieczątkę i jest fajnie. I miejmy nadzieję, że ta współpraca będzie po prostu się kontynuowała. No, wyjdę, pokażę Wam, co zdziałaliśmy. Opaliłem tą pokrywę od studni. Pompę dokupiłem tam. Teraz mam pompę tam i pompę mam tutaj. Także fajnie, że tam się woda napełnia, bo już tą studnię wyczyściliśmy z Gosią, bo praktycznie doszła do dna i studnię wyczyściliśmy. Nie było tyle, tak jak się spodziewałem, ta studnia jest dużo mniejsza i nie było tyle tego syfu tam na dole. Tak, albo jutro wieczorem zaczynamy dach, bo przyjeżdża Maciej, który jest tam w Portugalii, robi dachy i przyjeżdża do mnie, żebyśmy to robili razem. Nim przyjedziemy, to nie wiem, czy zaczniemy jutro wieczorem, czy zaczniemy już od wtorku, ale to było z tej studni mniejszej tylko. I taka tu brudna woda. Studnia jest wyczyszczona, odkażona. Wodę dolałem już z tamtej dużej studni, dolałem tutaj do tej mniejszej studni, żeby było do pryszniców, do ten. Także tu już jest fajnie dolana, czyściutka woda. Cała ta konstrukcja będzie znikała. To pewnie nie widać, ale coś tam wody jest. Starczy na kąpiele i na ten.
cała ta konstrukcja znika. Tu znalazłem firmę w Castello, która robi betonowe krągi, także tu będzie betonowy krąg. To zniknie z pokrywą. Będzie to porządnie tutaj zrobione. Tamta studnia jest po prostu do podlewania, do basenu, taka rezerwowa. A ta studnia jest dla nas, wiadomo, jako woda do kąpieli, Także tutaj będzie porządnie krąg betonowy zrobiony. Poczekajcie, odwrócę kamerę. O, idę do jakiegoś cienia. Jest godzina, widzicie, jest godzina, teraz dopiero zaczyna być tak powoli, ale słońce jest dosyć wysoko jeszcze, pomimo że jest godzina po 18, 18:10. Poczekajcie, wejdę do cienia, bo nawet czatu nie widzę. Pozdrawiam z Irlandii, pozdrawiam Irlandię. Jutro, cześć. Ciężko będzie we dwójkę robić ten dach, szkoda, że synek zwiał. Synek nie zwiał, tam piszecie takie rzeczy. Synek nigdzie nie zwiał, tylko po prostu on był tutaj u nas i pracował, nawet tutaj będąc. To nie były jego wakacje, on był tu w pracy. Miał tam trochę czasu, dalej do 16 pracował z komputera, ale pracował. Gdyby mógł, to by na pewno przyjechał i pomógł. Jeden i drugi, ale oni też pracują. I ten dach, on jest malutki. To nie jest we dwóch, to spokojnie ja bym go sam robił nawet. Ale wolę mieć kogoś, kto zna się na pracy, kto robił takie dachy i we dwójkę ten dach to jest naprawdę, że tak powiem, pikuś. Zobaczcie, on nawet nie jest wysoki. Ja tu praktycznie zostaje mi z 40 cm, żeby sięgnąć do brzegu tej dachówki. Nie, cały czas butelkową pijemy, ale no teraz jak tu się już, bo teraz odkaziłem ją, także to musi się też bo to nie jest zdrowe dla tego, ale jak się tylko ta woda już tutaj przefiltruje, wybierzemy, no to pewnie damy z powrotem do zbadania, czy można ją pić, ale skoro przedtem można było pić, no raczej my nie piliśmy, bo wiedzieliśmy, że tam na dole dalej jest ten cały niby nieruszany, ale to jest gdzieś tam w wyobraźni jest, że to na dole te liście, to wszystko jest, nie? Ale ta woda tutaj z dużej studni krystalicznie czysta i słodziutka. Normalnie mówię wam, że tam był solidny, widzieliście z odcinka, tam był solidny kamień i tam woda się zbiera, tygodniowo się zbiera gdzieś metr. Czyli metr, ona ma 11 metrów obwodu, to łatwo sobie policzycie, że metr wody no to jest dużo tysięcy litrów. Życzę, żeby się udało, tak jak mówię, z tym dachem. No, to nie ma co się udawać, no po prostu ściągamy. Prosta sprawa, tu konstrukcja jest solidna. Konstrukcja jest solidna na tym dachu i to wystarczy tylko ściągnąć dachówkę, dospawać na grubość tego muru. Nie, my zostawiamy tą dachówkę, którą da się uratować, bo znalazłem taką samą dachówkę i tam, gdzie będzie brakować, będziemy dokładać tą nową dachówkę. Bo ta dachówka, która jest tam po środku, zobaczcie sobie, ona jest solidna. Nic z tą dachówką nie jest. To jest, jak wejdziecie, zobaczcie. To jest solidna dachówka. Nie ma potrzeby, to co po prostu się nie połamie przy ściąganiu, będziemy po prostu używać. Na pewno tam na brzegach, wszędzie gdzie jest na zaprawie, to wszystko pójdzie w śmieci. No właśnie, to jest duży sukces, bo nie byłem pewny, czy ta woda będzie przybywała, ale to jest duży sukces, że ta woda właśnie przybywa. Pomimo, że jest w środku sezonu i takie temperatury, metr wody tygodniowo, no to jest bardzo dużo. To jest ponad 10 tysięcy litrów chyba. Ja myślę może, że bo czasami jest tak, że trzeba tą studnię po prostu wyczyścić i ona tam jest poblokowana może, bo czasami się sączy ta woda od dołu i czasami jak się tą studnię wyczyści, to ta woda zaczyna przybywać wtedy.
Kamil, jak ruszysz robotę na dachu, to wtedy wyjdzie, czy łatwo, czy trudno? Znam, bo te... No tak, oczywiście. Czasami coś się wydaje, patrzysz i myślisz sobie, no tak, parę dachóweczek. Przy tym, uwierzcie mi, to powiedział nawet Łukasz z podróżowania, przy tym upale każda praca jest ciężka. Tu pół godziny pracy, godzinka pracy, to jest ciężka praca. Także zobaczymy, jak Maciej ma nastawienie, bo może ja jestem skłonny, robiąc ten dach, wiecie, wstawać o godzinie 4 rano, wykorzystać maksymalnie ten czas, w którym jest fajnie chłodno, porobić i później od godziny już tu, wydaje mi się, że gdzieś od godziny już 8 nie da się robić. Od 8, max 9 już się nie da robić. 9 to jest maksimum. Od 9 już się nie da robić. I później tak myślę, że od 19. 19 do godziny tak 22, no bo już słońce zachodzi. To macie 19, 20. No, no da się te 4,4 godziny zrobić w ciągu dnia. Czyli te 8 godzinek. My tą studnię przegięliśmy, bo studnię naprawdę tą małą z Gosią robiliśmy cały dzień na zmianę, bo zmienialiśmy się przykładowo w studni, bo fajnie jak się do studni wchodziło, no to było chłodno na dole. Także jak komuś było gorąco u góry, to wchodził po prostu do studni. Ale i tak chcieliśmy to zrobić. Nie chcieliśmy wracać, bo uwierzcie, to jest taka wiaderkiem wyciąganie tego mułu. Niby niedużo, ale no tam fajnie, że mi pomógł Lee, ten Anglik, przy tej dużej. A tutaj przy małej, no powiedzieliśmy z Gosią, damy radę sami. Jestem ciekawy, jakie temperatury. No my już byliśmy tutaj od października, byliśmy całą zimę. Także wiemy, jakie są temperatury. Dalej potrafiło być po 20 stopni spokojnie cały czas. Słońce 20 stopni, 15. Później grudzień, styczeń było po 7 stopni w dzień, najzimniej. W nocy był -1 przymrozek, taki szronek lekko. To był maks, -1. A w ciągu dnia było 7 stopni najzimniej, tak grudzień, styczeń. A później znowu w styczniu był tydzień nawet, co były po 20 stopni temperatury. Później luty, marzec ostro lały deszcze. Kwiecień troszeczkę jeszcze i później już słońce powoli, coś tam kropnął deszczyk i to było wszystko. Tak, dokładnie. Nie, ja tyle razy już to powtarzam. Nie czepiajcie się Łukasza, bo Łukasz bardzo dobrze sobie radzi i bardzo super projekty robi. Naprawdę podoba mi się to, co on robi. Super sobie płot zrobili. Super te łazieneczki, te takie spa na zewnątrz. Bardzo, bardzo fajne pomysły. Super rzeczy. Siemka, jak w robocie, ja w robocie, ale oglądam. Pozdrawiam, Sylwek. Nie za wielu z tego Park4Night przyjeżdża. Nie za wiele. No, powiem wam, że tu jest jakby mamy tych, zrobiliśmy ten Park4Night, zrobiliśmy dotacja, czyli płacisz ile chcesz, nie, w ogóle nie mamy opłaty, mamy to za darmo i powiem wam szczerze, że wychodzimy na tym dużo lepiej, no bo jednak mamy, co tydzień zawsze mamy osoby i mamy dużo lepiej zawsze, jak nie ma tego nacisku, przyjeżdżasz, chcesz pomóc, na przykład tak jak przyjechał Lee z partnerką i mi pomógł czyścić studnię, no to jak ludzie przyjeżdżają, to dają dużo więcej niż tak przykładowo, jak my mówimy 10 euro, tak, na dobę. A potrafią ludzie przyjechać i dać nam do skrzynki 50 euro. Czyli jeżeli byśmy kasowali 10 euro za dobę, no to z jednego dobrowolnie mamy praktycznie cały tydzień opłacone, jakby ktoś stał 5 dni.
Nie podoba ci się, to nic nie płacisz, podoba ci się, płacisz. I to jest taka, moim zdaniem, fajnie to jest, bo nam nie zależy na jakiejś, jak to powiedzieć, komercji, żeby tu było dużo vanów. Nie mamy ciśnienia na kasę, żeby to było. My nigdy tu nie chcemy zrobić, żeby to była taka komercha, to ma być klimatycznie, ten bar taki fajny, bar, że możesz się wykąpać w basenie, taką plażę zrobić, piasek. Widzieliście tam, w którymś puściłem taką muzyczkę, Ash nie chciał, żebym nagrywał tego live'a, co miałem u Asha. On nie chciał, żebym nagrał odcinek na YouTube, żebym mówił, gdzie to jest i w ogóle. On też ma Park Fortnite, ale bardzo dużo fajnych pomysłów, ten namiot z kapelą. Ja też chcę zrobić, my taki duży namiot rolniczy postawimy i tam będzie scenka, gdzie będą mogli sobie ludzie na gitarach grać. Będziemy zapraszali co weekend jakieś zespoły muzyczne, które chcą się pokazać. Będzie bar w środku, będzie scenka, będą ławki, będą kanapy. Będzie przy basenie miejsce do plażowania, taki piaseczek, taras taki z leżakami, czyli będzie się można kąpać, piwko wypić, zjeść grilla. To będzie taki, no naprawdę już jestem mega podjarany tym pomysłem. Chcemy ruszyć, żeby to od kwietnia, maja ruszyło na następny sezon, powoli postawić ten namiot, wszystko. Kamil, jak wygląda z prawem jazdy? Mogłeś wyrobić portugalskie? To jest na tej samej, z tego co wiem, to jest na tej samej zasadzie co w Anglii. Jeżeli jesteście dłuższy okres, to wysyłacie to swoje prawo jazdy, tak jak ja wysyłałem polskie prawo jazdy do DVLA, czyli tego urzędu, który wydaje prawo jazdy w Anglii. Wysyła się te polskie prawo jazdy i oni ci wysyłają angielskie. Tak samo z tego co wiem jest tutaj w Portugalii. Jeżeli jesteście dłużej niż tam ileś miesięcy, wysyłacie do tego urzędu portugalskiego prawko, ja mam na przykład angielskie dalej, to wysyłam te swoje prawko angielskie, oni wysyłają mi za jakąś pewnie opłatą, a oni wysyłają mi portugalskie. Czy trzeba to koniecznie robić? Nie mam pojęcia. Znam ludzi, którzy tu jeżdżą latami cały czas na tym prawku, czy polskim, czy angielskim, bez problemu. Mam już ubezpieczenie, 260 euro zapłaciłem ubezpieczenie za rok, za vana, to dosyć dużo, a więcej niż w Anglii. No ale tak, żadne zniżki mi się nie liczyły, nic mi się nie liczyło bo jakby każdy kraj uznaje z reguły tylko zniżki z danego kraju. Czyli ja jestem tu od nowa na wyrabianiu sobie zniżek w Portugalii po prostu. Tak jak w Anglii było, że niektóre ubezpieczalnie uznawały polskie, na przykład, że ileś tam lat w Polsce bezwypadkowo jeździsz, ale musiałeś gdzieś tam jakieś dowody wysyłać do ubezpieczalni, coś tam musiało być tłumaczone. Wiem, że kiedyś w Anglii, jak ja przyjeżdżałem w 2005 do Anglii, to mówiłem 10 lat zniżek, ok, pyk, 10 lat zniżek mi akceptowali, nie było problemu. Później już zaczęli wymagać tych dowodów, tego wszystkiego. A niektóre ubezpieczenie wręcz akceptują tylko i wyłącznie zniżki z danego kraju. Czyli jeżeli przyjeżdżacie do Anglii, to oni chcą tylko zniżki, ile w Anglii. To jest dużo. W Polsce za vana 1800 zł OC. Tak, no dużo, tak. Zgodzę się. W Anglii nawet ja płaciłem naprawdę, gdzie nie miałem vana, miałem pierwszy rok, bo zawsze miałem osobówki, miałem motor, a vana miałem pierwszy rok i zapłaciłem, co też mi się wydawało dużo, zapłaciłem chyba 120 czy 140 funtów. No to tu zapłaciłem praktycznie więcej niż w Anglii, gdzie w Anglii niby dużo. No ale miejmy nadzieję, że już od następnego roku będzie to niżej. No przeliczając pewnie kurs euro, no ale to nie jest chyba dużo różnicy między euro a funtem nie ma, także to nie jest chyba, czy 260 euro, które zapłaciłem, to nie wiem ile to jest w funtach. Ale mniej więcej euro chyba tyle samo wychodzi. No to poprzednie ubezpieczenie to kosmos, bo jak miałem te eksportowe,
no to oni tam za 3 miesiące 500 euro. I mówię, co mają blachy eksportowe do wypadkowości, nie obchodzi ich, po prostu wykorzystują moment, że jesteś na eksportowych, no tak. I tam co 3 miesiące tylko, 3 miesiące ci max dają i co 3 miesiące 500 euro. Tak, czekanie 5 miesięcy, no dokładnie, przegięcie. Moim zdaniem prawdopodobnie jakieś może układy, że wiedzą, że nie masz wyjścia i będziesz płacił takie duże ubezpieczenie za po prostu te eksportowe tablice i dlatego wykorzystują to pewnie. Ale z tego, co tam znajomi Holendrzy mi mówili, to oni też czekali 6 miesięcy. Oni czekali 6 miesięcy, także jest to jakaś norma tutaj chyba. Piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania. Miło widzieć, że jest aż 71 osób. Pozdrawiam wszystkich z gorącej Portugalii. Coraz więcej na tych live'ach się ludzi pojawia. No i nie wiem, czy, bo nawet nie sprawdzałem, czy już 4000 subskrybentów dobiłem, czy jeszcze dalej tam 3 z hakiem. Także subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli ktoś nie subskrybujcie, naciśnijcie tę subskrypcję. Zawsze to jakaś pomoc. Wszędzie gorąco. W Polsce też gorąco. Jaka tam temperatura w Polsce, bo nawet nie wiem. Ktoś chyba pisał, że 30 stopni. W ogóle, no, Kamil, nie będąc by Kamilem, poczekajcie, pokażę wam, czy to widać tutaj. Zobaczcie. To materiały, jak wiozłem w wanie. No i Kamil, będąc Kamilem, nie przypięłem tego pasem, bo mogłem przypiąć od haka tu, od haka do haka i zapiąć taki pas po prostu. Ale pomyślałem sobie, że po prostu jak będę hamował, no to tam się dobija to. Zabezpieczyłem tylko gumą i nie nagrałem tego, bo nie będę się wypowiadał, to tylko wam tu mówię na live'ie. Gdzieś tam w którejś wiosce, to dzięki Bogu, że nie szybciej, gdzieś tam w którejś wiosce stanęliśmy na światłach, przygazowałem lekko i trochę było pod górkę i to wszystko, ale to wszystko, co tu jest, to 20 ponad płyt, te batony, te metalowe to wszystko wyjechało na ulicę. Wszystko. Nagle tylko był taki hałas. Patrzymy z Gosią, wszystko wyjechało na ulicę. Płyta się ześliznęło. Panika straszna. Dobrze, że żaden samochód w to nie uderzył. Wszystko, wybiegliśmy te łaty, to wszystko na boks, wszystko po jednej płycie z powrotem. No, gratulacje, dokładnie. Trochę nierozsądne, ale no w ogóle mi nie przyszło na myśl, że to może do tyłu zjechać. Jednak się okazało, że może zjechać do tyłu. Także dopiero spięliśmy to i powoli pojechaliśmy dalej. No, ale więcej szczęścia niż rozumu, jak to mówią. To są prawa fizyki, no dokładnie. No. Ja to wiem, ja sobie pomyślałem sobie tak, jakby ktoś mnie z przodu uderzył, no to wyjedzie do tyłu, ale no nie pomyślałem, że jak przygazuję, no to też ta płyta jest jednak ślizga. To jednak zadziałało, że ta płyta jest ślizga i się ześliznęło po prostu na tej płycie. Bo może na pace by tam się nie ześliznęło, ale na płycie jednak te płyty OSB, one są tu dosyć ślizgie. I tak lekko pod górkę, troszkę mocniej przygazowałem i poszło. Prawa fizyki, dokładnie, prawa fizyki. Także teraz będą odcinki z czyszczenia tej drugiej studni, będzie odcinek, no będzie jeden odcinek z czyszczenia studni, a później już będą odcinki z robienia dachu.
Będziemy Scooby. Dzisiaj rano się obudził z takim okiem podbitym Scooby, bo wczoraj był u nas znajomy z rodziną, jechali właśnie na wakacje, tutaj mają też dom 2 godziny od nas, przyjechali i Oskar się zganiał ze Scubim, już było ciemno, jak Scooby wydzwonił w dachówki, które stają. Po prostu tak był rozbiegnięty, że gdzieś tam wydzwonił w tą kupę dachówek, które stoją. I dzisiaj rano obudził się ze śliwką pod okiem. Trochę mu tam rumianku przyłożyliśmy i mu zeszło. Oczywiście nie, że dał sobie tak, wiecie, przyłożyć ten rumianek. Była misja, żeby go złapać. Zakupiliśmy też grilla. Będzie na czym grillować, taki grillek. Jaki pan, taki pies, no bo dokładnie. Dokładnie. Dzień bez wypadku byłby zmarnowanym dniem. Nie odpukać nic. O, odpukać, nie. Kamlot, ten co ze studni wyciągałem, spadł mi na małego palca i był cały siny i spuchnięty. Nie wiem, czy był pęknięty, czy nie, ale rano się obudziłem, to był taki napuchnięty, ale po 2 dniach zeszło. Także zawsze coś. Masz rusztowanie do pracy na dachu? Nie no, co ty. Z rusztowaniem to co to? Ani wypadek żaden nie będzie, ani nic. Nie no, mam jakieś takie mini rusztowanie, tu zakupiłem. To jest taka mini wieża. Starczy na tą robotę. Mam dużą drabinę, mam te mini rusztowanie. Ja będę przykładowo na rusztowaniu, ktoś tam będzie dachówki ściągał. I tyle. Damy radę. Nie będę na taki mały domek specjalnie rusztowania za 1000, bo koszt rusztowania przewyższy cenę dachówki i naprawy. Skok do studni, no całe szczęście, że w tej studni była woda wtedy jeszcze. Gdyby tam nie było tej wody, no to może byłoby to zupełnie inaczej. Ale całe szczęście była ta woda jeszcze i to zamortyzowało. Nie no, ja tam, nie jest to nagrane, bo ja tam, uwierzcie mi, straciłem wszystkie nerwy na tym murowaniu. Nie cierpię murowania, zaprawy, gdzieś tam się to chlapie, nie przykleja się czy coś, wiadomo, coś tam się, trochę ta proporcja jest tego, wiesz, dla kogoś, kto muruje cały czas i to wszystko tego, no to dla niego jest pikuś, a tak dla mnie. Ale no ktoś tam pisał nawet w komentarzu pod filmem, że o, to się wszystko zawali. Nie, słuchajcie, ja tam kopałem to nogą, to jest solidne, także ta zaprawa trzyma i to jest okrąg, dlatego ten okrąg, jak się wiadomo, ta zaprawa wyschła, no to się wszystko fajnie trzyma. Jest solidna ta klapa, to nie ma się czego obawiać, ja tam chodzę po tej klapie spokojnie. Tam są takie grube belki, 70, chyba 80 pod spodem, także to tam nigdzie się nie wybiera. Poza tym to jest 20 chyba parę milimetrów deska, która jest jeszcze łączona na pióra i klejona, wszystko jest sklejone klejem, do tego są belki, to wszystko jest opalone. Kupiłem taki duży palnik, to będzie na filmiku teraz, opalałem to palnikiem. O, taki mam palnik, zobaczcie, taki typowo dachowy z tą butlą. Poszło to moment. Miałem przedtem taki, wiecie, zrób to sam palniczek, ale zajęło mi 5 minut, poczekajcie, gdzieś go tu mam. I stwierdziłem, że nie, no tym, zobaczcie, to jest tam taki palniczek, nie wiem, do crème brûlée, wiecie, taki deser, co się robi, to można sobie tym palniczkiem zrobić. A tym dachowym palnikiem, no to poszło moment. Trochę gorąco było w studni, musiałem co chwilę wychodzić, bo
nie mogłem przekręcić z Gosią tej klapy na drugą stronę, za ciężka była, no to musiałem już jakby opalać od dołu, wchodząc do studni i opalać to z drabiny. Palnik przyda się do rozpalania grilla, dokładnie. 5 sekund i grill rozpalony. Bardzo dobry pomysł. Dzięki za pomysły. Tak, a później jak zrobię grilla, węgiel wsypujemy palniczkiem i dziękujemy. Wszystko rozpalone w ciągu 5 sekund. Deski idealne na ule. Tak. Tak, zostało mi jeszcze trochę tych desek. Także coś tam się jeszcze porobi z tych desek. Na pewno muszę zrobić obudowę na pompę tam. Zrobić taki kwadrat tam na tą pompę z zamknięciem, żeby ktoś mi jej po prostu nie zajumał, nie wiem, nie ukradł. Wiecie o co chodzi, żeby ktoś jej nie capca-rapcap zrobił. Wiem, że w każdym regionie Polski jakieś inne słowo slang jest na to. To tak samo jak w jednym regionie Polski mówi się tam idę na pachtę, jedni mówią idę na szaber. Jak za mało lata się szło gdzieś tam do sadu na jabłka. Sylwek, pamiętasz, wiesz o czym mówię? Jak szliśmy na jabłka do sadu. Jabłka na pachcie smakowały najlepiej. Pozdrów Gosię. Pozdrawiam, dzięki. Capca-rapca to chyba we Francji. Nie, capca-rapca to chyba w Rumunii się mówi. Dębnica, tak. Sady Dębnica. Tam już się za mało lata wiedziało, gdzie jest dziura w płocie. Tam wszyscy chodzili na jabłka. I te jabłka smakowały zupełnie inaczej. Albo na działki się szło. Na czereśnie, na jabłka. Gdzieś tam przez płot się zawsze te papieróweczki czy coś urwało. I to zupełnie jabłuszko inaczej z takiego drzewa smakuje. Zresztą, jak ktoś zna smak jabłka z drzewa, no to wie o czym mówię. To jest zupełnie inny smak. Tak samo tutaj cytryny, które ja biorę na przykład, to tylko od lokalnych tutaj jajeczka kupujemy, cytryny bierzemy, mandarynki nie kupujemy w sklepie, tylko bierzemy tutaj lokalnie od dziaduszka, takie on tam zawsze stoi na rynku. I to są, wiecie, ostatnio mi dał taką cytrynę, no z pół kilograma miała ta cytryna. Tak, truskawki, słodziutkie, kurde, z działeczki. Winogrona, tak, no dokładnie. Od sąsiada. Tak, teraz, a później pamiętam, tata posadził też na działce winogrona i mamy teraz winogrona na działce u rodziców. Też tam już się pięknie rozrosły. No u mnie trochę lat potrwa, zanim ja tu posadzę te winogrona teraz w październiku, zanim one wyrosną, no to trochę lat będzie. Ale mam tu mnóstwo sąsiadów, którzy mają, także nie ma problemu. Będzie się pędziło jakieś domowe winko, jakieś lemoncino, winko. Słuchajcie, piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania, bo będę powoli kończył. Może zobaczcie, składam odcinek tutaj na środę. Składam odcinek, dzisiaj niedziela, odpoczywamy, bo w niedzielę zawsze odpoczywamy, nic nie robimy. No nie powiem, że zawsze nic nie robimy, bo zdarzyło się, że już może coś tam porobiliśmy, ale w niedzielę odpoczywamy, jedziemy przykładowo nad jezioro, w basenie się potaplamy, no w basenie się codziennie taplamy. Jestem super, powiem wam, w niebo wzięty, że mogę w końcu dolewać wody do tego basenu ze studni. Jest ta pompa załączona i
Myślę, że tydzień, dwa będzie już wypełnię tej wody ponad te kamienie, żeby się fajnie, naturalnie, nie będę musiał tej pompy. Pompa pewnie i tak będzie wspomagała, ale już będzie, zobaczymy jak działa to filtrowanie z tych kamieni, żeby się oczyściły, przeczyściły. I znaleźliśmy też, jest tu taka firma, która robi naturalne baseny, naturalne stawy i mają rośliny takie na sprzedaż, które się sadzi w wodzie. Zaczniemy sadzić roślinki, położę takie już na górę betonowe. Następny projekt pewnie. Namiot. No następny projekt po prądu. Powiem tak, no prądu jest więcej niż trzeba. Już gadałem z Marcinem, bo był teraz Marcin, który przywoził mi solary i na pewno będziemy brali jeszcze jedną baterię, czyli będzie 10 kW, ale no ja już to przygotowuję na zimę. Na razie no jest tego ogrom. Nie jesteśmy w stanie nawet dotknąć tej baterii. Ona nigdy nie spada. Cały czas jest na 100%. Cały czas mogę sobie... Jest takie głupie uczucie, wiecie. Wychodzi się, zostawiam tu światło i mówimy kurde, światła nie wyłączyłem. A przecież to światło mamy za darmo. Nie płacimy za te światło nic. Cały czas wszystko chodzi. Komputery, światła, lodówka, pompa cały dzień chodzi. Cały dzień pompa chodzi. I ta bateria cały czas jest na 100%. Myślę, że jak pompa cały dzień chodzi, wszystko jest włączone, no to 1 kW i to cały czas jest na 100%. No bateria ma 5 kW. Bateria ma 5 kW, inwerter, ten falownik ma 10 kW. I ponieważ ta bateria nie jest taka droga, no to teraz na zimę sobie weźmiemy, żeby było 10 kW. Ja mówię, to jest tak naprawdę taka proforma, bo ja spokojnie dla nas uważam, żeby ta 5 kW bateria wystarczy nawet zimą, ale ja tu chcę pociągnąć prąd już pod bednarką bym ten murek ściągnął. Nie wiem, co to jest bednarka i o którym murku mówisz. Myślę, żeby tam pociągnąć prąd, żeby jak przyjeżdża ktoś kamperem, żeby sobie prąd podłączał. Dlatego te ekstra 5 kW się spokojnie przydał, żeby jednak był ten taki komfortowy zapas. Ale na nasze potrzeby te 5 kW jest, uwierzcie mi, nadmiar. I zimą tutaj, ponieważ my już tu zimę byliśmy i mieliśmy na kamperze tylko ten jeden panel, który mamy, te 400 W panel i tą małą 240 Ah baterię i ona też tam w zupełności na nasze laptopy, komórki, na wszystko wystarczała. Także no, dodając tylko lodówkę, tu światła, no nie jesteśmy w stanie tej energii zużyć na nasze małe potrzeby. Nawet wiecie, no ja nawet nie wiem, telewizora nie mamy już od nie wiem, od długiego czasu. Odkąd wyjechaliśmy z Anglii, nie mamy telewizora i nie widzę potrzeby nawet, żebyśmy go mieli. Syn przyjechał, chciał oglądać, ale po 2 dniach już mówił, już zapomniał. Także może jak ktoś przyjedzie na YouTube'a, to może ten telewizor później sobie kupimy. No ale te nowe telewizory tak samo, one mają tak znikłe zużycie energii, że tu nigdy tych 5 kW nie dotknę w słońcu. Bednarką bym ten murek ściągnął. Stary. Nie wiem, napisz mi, o którym murku mówisz. Klimatyzacja, zobaczymy. Zobaczymy, jak zrobimy izolację tutaj w dachu, czy w ogóle będzie potrzeba tej klimatyzacji. Może po prostu kupimy taką, bo są takie klimatyzacje wolno stojące, że tam dolewasz wody i może coś takiego kupimy. Taka, wiecie, jak to się, Dysona, taka wieża, która ma tam może coś takiego, ale mi się wydaje, że nie mamy potrzeby tutaj takiej klimatyzacji, bo jak tutaj będzie ten płyta Kingspan, będzie spokojnie, wydaje mi się, że wyizoluje tą całą temperaturę, którą teraz przyjmujemy tu od dachówek. Bo dopiero jak temperatury przekroczyły 30 stopni, tutaj było w tym domku, zaczęło się odczuwać, że jest gorąco.
Do 30 stopni tu w ogóle w tym domku nie było czuć, że jest gorąco. Bednarka to jakiś płaskownik dookoła beczki czy kręgu studni. Bednarka to jakiś płaskownik. A, czyli że ściągnąć ten murek, mówisz tutaj w tym. Nie, tutaj nie ma obawy. Te mury są półmetrowe, granitowe, nigdzie się nie sypią, nigdzie nie ten. Nie ma tu potrzeby, żeby... Jest konstrukcja metalowa, wszystko jest tą konstrukcją metalową spięte. Także nie myślę, żeby tu była jakakolwiek potrzeba. Jak ściągniemy dachówkę, zobaczymy, może tam zrobimy jakąś taką wylewkę na górze tego muru, żeby to ładnie, pięknie wyrównać. Mu chodzi o murek dookoła studni. A, nie wiem. To nie ma takiej potrzeby. To jest jeden pustaczek, jest solidny, nigdzie się nie rusza, nigdzie nie trzeba... Z tą pokrywą to jest solidne. Nic nie trzeba. Ja tam ewentualnie to tylko ładnie, ktoś tam pisał fajnie, bardzo dobry pomysł, żeby to obłożyć kamieniami polnymi, które właśnie mam z tej studni trochę tych kamieni polnej i kamieni i obłożyć to takimi kamieniami właśnie i będzie to ładnie wyglądać. Te dachówki na zewnątrz to takie same jak na dachu macie. Tak, to są takie same. Troszkę inna firma, ale identykę. To jest normalnie kopia tej dachówki. Bo to jest hiszpańska. Nie, tamta chyba też jest hiszpańska. Tylko jakaś inna firma, ale identyczna jest ta dachówka. I różnica była troszkę, w Portugalii te dachówki były droższe. Bo tam było euro coś za dachówkę, tu było blisko 2 euro za dachówkę. Myślę, że była tam chyba różnica 100 euro. No ale niestety widzieliście ten odcinek. Pan w Hiszpanii się uparł, że jak mu nie zapłacę 400 euro za transport, to on mi tych dachówek nie sprzeda. No bezsens totalny w ogóle, załamka, ale cóż zrobić, no niektórzy nie chcą zarobić, to nie. Bardzo dziwne, to pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. No ale podziękowaliśmy panu, powiedzieliśmy, nie wiem, myślał, że może w takiej desperacji jesteśmy. Jakbym wiedział, że po prostu są, no bo to widzicie, jak się słucha doradców z YouTube'a, tak, bo bardzo dużo, ja bardzo chętnie przyjmuję rady z YouTube'a, bo niektórzy wiedzą, co mówią, wiedzą, o czym gadają, ale niektórzy po prostu piszą, bo piszą. Jakieś tam, wiecie, jakbyś słuchał wszystkiego, co ludzie na YouTubie mówią, a bo w Hiszpanii jest taniej. Nie jest taniej. Mam to, przekonałem się, teraz już wiem dla siebie, nie jest taniej w Hiszpanii. Są ceny albo takie same, czasami, no jeżeli policzy koszt paliwa, pojechania, bo są rzeczy troszkę tańsze, ale AGD, te rzeczy patrzałem, które tak mi każdy pisał, o lodówkę to kupisz taniej. Byłem, nie jest taniej, także nie wiem, o czym piszecie. Paliwo przy granicy, nie wiem, gdzie bym musiał po te paliwo, bo jest w Hiszpanii tańsze paliwo, ale jak się pojedzie trochę dalej, tu oni już się jakby wycwanili i trzeba naprawdę znaleźć stację, bo większość stacji ma jednak to paliwo. Wyobraźcie sobie, jak byliśmy teraz w Hiszpanii, było euro 65, euro 70, a tutaj w Castelo Branco, gdzie ja zawsze tankuję, mam euro 40. No to mam to samo, gdzieś prawdopodobnie dalej do Hiszpanii, może macie za euro 20-30. Nie wiem, ktoś jest w Hiszpanii, to może niech napisze. Będziesz robił orynnowanie dachu? Tak, postaramy się zrobić jakieś 2 rynienki, żeby tą wodę po prostu kolekcjonować, bo tutaj trzeba szanować wodę. I jednak jak pada czy coś, no to warto tą wodę zebrać, warto kupić te takie 1000-litrowe pojemniki do podlewania, do tego zawsze się to przyda. Woda jest tu na wagę, pomimo że ja w tych studniach woda się zbiera, no to woda jest tutaj na wagę złota
i warto sobie zebrać, kupię te przykładowo z jednej strony dachu jeden pojemnik 1000 litrów, z drugi 1000 litrów i zawsze to jest woda jakaś na podlewanie kwiatuszków czy coś. Tak, tym bardziej, że jak będę, wiecie, sadził drzewka, żywopłot, to będę chciał też, tutaj się nie da bez kropelkowania robić tego, no bo widzę, że u sąsiadów oni nie mają kropelkowania, no to im te winogrona jednak usychają. Czyli albo codziennie z wężem i podlewam, no ale jak się nasadzi się trochę tych drzewek, żywopłotu, wszystkiego, no to weźcie codziennie z wężem, spędzajcie godzinę, żeby to podlewać. Lepiej po prostu zrobić węże, kropelkowanie i mieć tą wodę po prostu na podlewanie. Na pewno będę chciał zrobić ten system kropelkowania, podlewania. Bo tutaj wszyscy, którzy mają, wiecie, jakieś oliwki, jakieś coś, mają ten system kropelkowania. To jest tanie tutaj do zrobienia, do kupienia. Te takie wężyki kupujecie, podłączacie, jakaś pompa, czasówka i sobie to tam codziennie się załącza i sobie kropelkuje. Nie zużywa to dużo wody, a wszystko bez waszego udziału sobie się podlewa codziennie. Zakopać z 2 mausery. 2 mausery, no tak. Okej. Słuchajcie, jak nie macie już żadnych pytań, to będziemy kończyć. Także dziękuję za udział w następnym live'ie, w następnych pytaniach. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają, moich stałych fanów, Tomek, Sylwek. Wielkie pozdrowienia dla rodzin, dla was. Pozdrowienia dla całej Polski i wszystkich ludzi z zagranicy. I uważajcie na siebie, trzymajcie się i do następnego live'a i do następnych odcinków. Pozdrawiam wszystkich. Nara. Lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie i pa, trzymajcie się. A ja zabieram się do składania odcinka dla was na środę. Pozdrowienia. Trzymajcie się gorąco. Na razie. Pa.